Cześć! Po mojej prawej Jasmina, po lewej Julia, ja jestem Vanessa. Dziś pogadamy o tym, jak ekstra jest być singlem w dzisiejszych czasach, bo jest fajnie, tak? Tak. Jest super! Jest świetnie! Jest mega! Kocham! Mamy pyszne jedzonko. Tak. Sushi top. Dla mnie Sushi Icons, tak się nazywa restauracja. Jeśli jesteście zainteresowani, to są i w Warszawie, i we Wrocławiu, więc jeśli tam mieszkacie, no to... Ej, ale fajne, takie małe pałeczki. Fajne. Małe? No. Takie malutkie. Takie małe. Ja pewnie będę jeść rękami, bo tak z poleczkami to... Ja miałam jak w życiu miłosnym. Właśnie średnio. Będziemy dzisiaj rozmawiać, jak Sięgam. zajebiście jest być singielką. Tak. Smacznego, kochani. Smacznego. Ocenka. Fajna. Fajne? Bardzo Powinniśmy mieć dobre. takie mikrofoniki do ASMR z jedzeniem, takie. Jezu, ja nie lubię, jak to ściąga. Ciąmka. No jak to mówi? Mrożka. Miaska, glamie. Co? Boże, kurwa, jakieś różne gwary tutaj, jakieś kurwa Dla mnie? miks. No te kawałki są identyczne. Ale imbir, kocham. Oho, mamy odcinek odnośnie życia singielek, a wiesz, że imbir podobno podkręca popęd seksualny? Wow, to co ja mam? To co się biorę Jak sobie poradziłyście z waszym ostatnim rozstaniem? Zabudała. Na chillu wejść! Poradzę też dla tych ludzi, którzy są po rozstaniu. Szczerze? Znaczy, Ja? no dobra, no. No ja tak średnio, Imo. Jakby, No i to jest normalne. ja tak średnio, ale to dlatego, nie dlatego, że jakby relacja by się rozpadła, tylko szczerze mówiąc, jak to później też przetrawiłam, ja o tym rozmawiałam i na terapii, i ogólnie z ludźmi, no to ja sobie zdałam sprawę, że to było spowodowane tym, że byłam za bardzo jakby oddana danej osobie, przez co mega zatraciłam siebie w tym czasie. Więc wiecie, jak ja przez parę lat byłam z kimś, a później zostałam sama i jeszcze się przeprowadziłam do innego A miasta. długo byliście razem? No i byłam w związku, no wszystko, powiedzmy, że cała relacja się ciągnęła 3 lata. Wow. A wcześniej jeszcze też byłam w związku i po prostu jakby było tak, że miałam w miarę taką krótką przerwę pomiędzy jednym związkiem a drugim, więc w sumie parę lat byłam z kimś. Ciągle. No. O, ja też tak. Więc- Moim zdaniem właśnie po zerwaniu, tym bardziej takim mocnym, czy toksycznym, czy coś w tym stylu, kurwa, trzeba znaleźć Ja znowu... nie miałam toksycznego zerwania mimo Ale wszystko. no okej, nie mówię o tobie, mówię generalnie, że tak jakby jest się w procesie znalezienia siebie na nowo. Mega. I to jest, wydaje mi się, że trudne, ale moim zdaniem totalnie worth it. To jest mega ogromne. Mega warte tego. No. Jest bardzo duże. Tak średnio, ale z czasem lepiej mi to wyszło totalnie. Tak, że lepiej ci się żyło bez tej osoby. No tak, jakby teraz No. mogę tak powiedzieć, no nie? Ręką Ale w wtedy tego nie czułam. Ja też generalnie, w sensie ciężkie to było zerwanie, ale uważam, że totalnie potrzebne. Przetyrało mnie to, ale wydaje mi się, że to było jedne z doświadczeń w moim życiu, gdzie najwięcej się nauczyłam. I o sobie, i generalnie o życiu. I moim zdaniem totalnie worth it. Pięknie się wypowiadasz. Tak, Dziękuję, kochana. Ja swoje zerwanie miałam 3 lata temu i też ja zawsze miałam coś takiego, że od 16 roku życia byłam w związku, tylko tutaj 2 lata z jednym chłopakiem, 2 lata z drugim chłopakiem, a później byłam z chłopakiem, który był jakby moją pierwszą miłością z gimnazjum i byliśmy 3 lata razem, tak nasze wspólne mieszkanie nas zweryfikowało, no i A mieszkaliście razem? tak, już zamieszkaliśmy Wow. razem, ale się rozstaliśmy po 2 tygodniach mieszkania razem. No ale tak czy Nie siak- można za wcześnie tego robić. Nie no, my po 3 latach zamieszkaliśmy razem, a znaliśmy się aha, okej. od 15 roku życia. Tylko to był taki okres, że ja się jakby, właśnie był ten TikTok, wtedy się pojawił. Mi się wydaje, że każde z nas było zagubione, każde potrzebowało właśnie teraz być sama, po prostu ten związek był strasznie toksyczny i byliśmy najgorszymi wersjami siebie, jakie są tylko możliwe. I jakby u mnie był ten case, że jak my zerwaliśmy, no to ja miałam takie wyszaleję wszystko i do mnie dopiero doszedł brak tej osoby, nie wiem, jakoś po pół roku zaczęłam to zerwanie przeżywać, że jednak do mnie doszło, że tego nie ma, zaczynam się czuć samotnie, coś tam. I takie miałam 3 miesiące po prostu załamania, że płaczę za tą osobą, wszystko jakieś relacje poboczne, które mi w ogóle nie dawały tego, co tamta osoba wtedy. I to było takie, ciężkie, ale do przepracowania. Właśnie ja uważam, że kluczem jest czas po prostu i cierpliwość. Czas do siebie. totalnie. Jakbym na przykład komuś miała poradzić, co robić po zerwaniu, uważam, że tak jakby to jest mega indywidualna sprawa, bo niektórzy ludzie się rozstają na dobrych warunkach, Tak. niektórzy mega toksycznie, to jest mega indywidualne,
ale wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby poczuć to. Tak jakby posiedzieć sobie chwilę z tymi złymi emocjami, wypłakać się na maksa, nie próbować zastępować tego czymś, bo to tylko i wyłącznie wydłuża czas. Ale nie wiem, czy to jest takie możliwe od razu. W sensie ja myślę, że każdy musi do tego dojść sam ogólnie, bo ja też mam wrażenie, że każdy tak mówi po jakimś czasie. A na przykład jak jest się po tym zerwaniu, no nie jesteś w stanie dosłownie siedzieć i tak powiedzieć sobie, okej, teraz siedzieć z tym i zobaczę, co będzie później, tylko ty próbujesz sobie jakoś... No nie, moim zdaniem ja na przykład żałuję, że za mało przeżyłam to rozstanie na samym początku. No tak, jakbym to doświadczenie, no nie? O to no i mówię z mojego doświadczenia, że tak jakby... No dobra. Bo się pokłóćmy tutaj. Tak nie, wiadomo, nie, każdy znajdzie swoją drogę, tak jakby jak to przepracować, bo przede wszystkim jest to indywidualne. Ale wydaje mi się, że generalnie jeśli chodzi o ciężkie sytuacje w życiu, nie chodzi nawet o rozstanie, to ważne jest, żeby przeżyć te emocje, bo dużo osób mega ucieka od tych złych emocji, przez co totalnie wydłuża im się czas przeżywania czegoś, albo dopada ich to w którymś innym momencie ich życia. No. I to bym poradziła, no. Jakie macie rady, żeby o kimś zapomnieć? Po prostu, wiecie, get over it. Czas. Jakby to brzmi tak mega ale czas. Nie, czas tak, serio, ale nie jakby. uważam, że tak jakby to jest jedyna rzecz. W sensie, wydaje mi się, że jeśli ten związek totalnie się skończył przez jakiś powód i ten powód jest logicznie uzasadniony, byliście dla siebie toksyczni czy coś w tym stylu, to uważam, w moim przypadku, u mnie to tak działało, że na terapii, kocham terapię, terapia jest chyba najpiękniejszą rzeczą, która mnie chyba spotkała w życiu. Koleżanka. Na terapii bardzo dużo o tym rozmawiałam i wydaje mi się, że jakbym ja komuś miała poradzić, to, uwaga, to też zabrzmi basic, ale uważam, że totalnie trzeba to wziąć do siebie i próbować nad tym pracować, że trzeba polubić siebie i zacząć pracować nad sobą przez to, że potem masz takie coś, że ja jestem dobrą osobą, ta osoba mnie jakoś skrzywdziła, więc jestem obrzydzona disrespektem. Nie mam takiego czegoś, że o Jezu, nadal go uwielbiam, nadal go kocham, tęsknię za nim. Nie, bo w tym momencie, kiedy bardziej siebie polubiłam, to mam takie coś, że kurde, jestem obrzydzona disrespektem, dosłownie. Też powinno być takie podejście, że jakby jesteś największą stratą w jego życiu, dziewczyna. Znaczy tak, ale mam też trochę delulu w tym, akurat tak serio jestem. Nie, totalnie delulu, tylko te delulu też nie może być takim toksyczną pozytywnością. Tak jakby wszystko musi mieć swój umiar, ale dosłownie idealne pytanie i moja odpowiedź właśnie brzmi tak, że trzeba polubić bardziej siebie i wtedy dosłownie... Tak zacząć pracować nad sobą? Nie, wtedy lubisz siebie i masz takie kurde, no... jesteś niefajną osobą, tak jakby, że tak mnie potraktowałeś, nie? Tak jakby już ci przeszło to tam. Tak. To też jest właśnie czas, no nie? Jakby to też jest czas, to jest właśnie praca. Czas to jest taka główna odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób zakończyła się moja ostatnia relacja? Moja ostatnia relacja też była bardzo intensywna i ja miałam takie coś, że było wielokrotnie tyle momentów, że ja nie wiedziałam, czy ja w ogóle dam sobie z tym radę. W sensie, wiadomo, każdy tak gada i jest tak, że dasz radę, ale byłam w takich momentach, że tak, że kurde, jest to za ciężkie, że nie dam rady, ale czas jest dosłownie główną tutaj. Bo przede wszystkim w naszym wieku teraz jakby my bardzo się zmieniamy i to też jest, dlatego ten czas jest mega ważny, bo myślę, że może w takim wieku, jak mamy, nie wiem, jak będziemy mieć 40 lat, to nie będzie taka różnica. Tak, ale teraz nam się zmienia to, co lubimy, jakby wiecie, poznajemy świat, poznajemy tryb życia cały. I po prostu z czasem też ten charakter nam się totalnie zmienia, inaczej formuje. I dlatego z czasem też widzimy po prostu, jak ktoś słabo nas mógł potraktować. Wcześniej tego jakby tak nie postrzegamy. Nie? Właśnie jak chodziłam na terapię, to mi pani powiedziała, ja się tak zastanawiałam, czemu my się w sobie zakochaliśmy, mieliśmy 15 lat, a teraz mamy 21 i się nie dogadujemy. No i to jest tak, że dojrzewasz do 26 roku życia, jesteś jeszcze 14-latkiem i wszystko ci się zmienia. Do 25 roku życia płat mózgowy, który odpowiada za tak jakby ciąg przyczynowo-skutkowy się rozwija jeszcze do 25 roku życia. Dlatego na przykład nastolatki są bardziej bez konsekwencji. To mi chyba ciągle się rozwija, nie? Ja chyba się jeszcze taką wersję siebie bez konsekwencji. No to ja uważam, że najlepsze po zerwaniu to jest zajęcie się czymś. Nie wiem, iść na tańce albo mega, coś. Żeby nie siedzieć w pokoju i nie sprawdzać Instagrama tej osoby, czy ona kogoś zaobserwowała, czy tylko po prostu idź spróbować coś nowego, coś co lubisz, nie wiem. Wyjść na dwór. Wyjść na spacer
Jest to spacer, kurwa! Najlepszym psychologiem. Obejrzyj, nie wiem, nie ma. Ale spacer dla mnie, to prawda. spacer jest terapią. Ja w niedzielę zawsze chodzę na minimum godzinny spacer ze słuchawkami, wyłączam internet i to mi naprawdę dużo daje. Dużo daje, prawda, mam samo. Disconnect is reconnecting. Tak, przytulam się do drzewa i jest lepiej. Serio? Czy czujecie presję bycia w związku? Jeśli tak, to co ją wywiera i jak sobie z tym radzicie? Totalnie nie. Serio, ja totalnie czuję, ale dlatego, że wszystkie moje przyjaciółki są w związku, ja jestem jedyną singielką. Nie mam ani jednej znajomej, która jest singielką. I ja po prostu mam takie, że jakby coś było ze mną nie tak, ale całe życie byłam w związku, Ale więc no to jest mój czas. To jest twoje tak jakby środowisko, to jest to, co Tak. oglądasz najczęściej, więc przez to się tak czujesz, ale no totalnie tak nie jest i uważam, że totalnie tak nie powinno być. Ojejku, patrzcie, piesek robi kupę. Przepraszam, musiałam. Super Jula! Super Jula! Mam Nie nadzieję, że no. posprząta kupę. No właśnie, też jestem ciekawa, czy Uwaga, uwaga, posprząta. uwaga. Jak nie, to I teraz tak, krzyknę. Ej, teraz patrzcie, tylko patrzcie, on teraz tak, okno. on teraz Ale patrz, zamika. on się patrzy po oknach. Tak, Ja dobra, nie mogę na to patrzeć, bo ja też jem, nie? Dobra, O, to jest dobra, takie nie, typowe. git, dobra. Jej! Ja na przykład totalnie nie czuję tej presji, ale pierwszy raz uważam, że no nie to, że jestem gotowa jakby wejść w związek teraz, ale ten czas właśnie fajnie, że tak kształtuje ten charakter i osobowość, przez co teraz już wiem, jakby widzę, że nie weszłabym w takie relacje, w jakich byłam. Więc Boże. jakby nie mam czegoś takiego, że mam jakby taką presję, bo totalnie teraz mam coś takiego, że okej, ktoś mi się może spodobać, ale jeżeli ja się już tej osobie jakby automatycznie widzę, że się jej nie podobam, to nie mam czegoś takiego, że coś tam, tylko mam już takie jakby to, nie będę z jakimś biegać w tym Totalnie. momencie i się, wiecie, szukać takiej aprobaty. Ja na przykład po właśnie ostatnim związku, to jest to, czego tak jakby się nauczyłam i co jest mega ważne, czego nie miałam totalnie wcześniej. Dzięki temu rozstaniu wiem, co potrzebuję, a czego nie potrzebuję. I z taką świadomością nie wchodziłam wcześniej w związki. Nie miałam takiego czegoś, no dobra, ale co ja realnie potrzebuję? Jakiego charakteru ja potrzebuję do mojej osoby? Przy jakim charakterze będę się czuć bezpiecznie? Nie miałam takiego czegoś i dopiero teraz to rozstanie mi to uświadomiło. I nie mam totalnie presji związkowej przez to, że w moim życiu dosłownie najwięcej rzeczy robiłam, jak byłam sama. I byłam najbardziej sobą. Tak. A ja ostatnio polubiłam być sobą, po prostu. I dla mnie, to jest takie coś, że właśnie dla mnie to jest selekcja naturalna. Nie mam takiego czegoś, że się stresuję przy jakimś chłopaku, który potencjalnie może mi się podobać, bo uważam, że tak jakby... Naprawdę? A ja właśnie jestem sobą, bo to tylko... No, sorry. Nie, tylko to... Jestem wtedy, ja nie wiem jak się mówi. Nie. Ja też. I mówię Ja takie tego nie- głupie nie, rzeczy, ja- to że jest- mam moralnie. Ja wtedy robię tak. Gdzie studiujesz? Jakby to sobie, to jest jedyny mój, jakby ja nie wiem co ja mam powiedzieć, a to jest jedyne co mogę jakby, wiecie. Ale ja nie mam takiego czegoś, bo dla mnie tak jakby pokazanie siebie od samego początku, jaka jestem, jest najważniejsze, dlatego że tak jakby to jest selekcja naturalna. Jeśli od początku nie lubisz takiej, jaką jestem, to a jeśli będę udawać kogoś innego albo będę się stresować i coś tam, to może te cechy wyjdą później i mi to tak jakby zaoszczędza Ale czas. wiesz, ten stres Dla mnie to jest to nie jest selekcja zależny naturalna. od Nie, ale to nas. nie jest zależne, Że tak my serio, naprawdę. stwierdzimy, Ale ja też się stresujesz stresowałam, ale ja też się stresowałam, that's the point, tak jakby master the mind. Ja Aha, chodzę no. też od prawie będą 2 lata niedługo terapii. Nie, mi się Godziny- to raczej nie zmieni ogólnie, naprawdę tak, jakby to nie jest Ale nie kwestia, że ja mów siebie tak, nie bo- lubię, No. tylko to jest kwestia tego, że jak ktoś mi się tak mega podoba, to ja po prostu, ja nie wiem co Ale to mam- jeszcze, Ale to jest takie- jeszcze ty, rozumiesz, ja takiego czegoś nie mam przez to, że ja muszę jeszcze tej osobie się podobać. Ja nie lubię tak jakby obsesyjnie myśleć o kimś, bo wtedy właśnie kto mnie nie lubi na takim samym poziomie, bo mam takie coś, że kurde, that's not the point chyba w ogóle związku albo budowania czegoś, albo jakiejś relacji. 2 osoby muszą się lubić, więc jeśli automatycznie jestem bardziej wkręcona, no to skippers. Jezu, ja też tak mam, ale dopiero po 3 tygodniach, na początku przez 3 tygodnie myślę o tej osobie intensywnie, wymyślam scenariusze, jak idę spać, a później widzę, że ta osoba nie ma takiego czasu na moim punkcie, więc wyrzucam ją z głowy totalnie, bo ja kocham, jak ktoś ma czas na moim punkcie, no ja jestem To jest hot mega, no. I'm in love, Niestety ale teraz nie trzeba... tego nie zdrową, jednak te ale pierwsze jakby... 3 tygodnie, No, no tak. troszkę toksik ładnie jest. Cute dla mnie. Łysa głowa, szare dresy. Ja zawsze mam taki nerwowy śmiech przy kimś jak Paulina Kozłowska, bo hi, hi. Kuba, kto to? Szczękiem Nie, ja się nie nadaję, mnie to tak jakby... Jestem romantyczką strasznie. Ja naprawdę, ja mam coś takiego, że jak ktoś mi się podoba, to ja nie jest takie zdrowe, że no podobasz mi się, spoko, jakby idźmy na kawę, zobaczmy co to będzie. Nie, ja chcę mieć swoje dzieci.
Wow. To wcale nie toksyk, nie? Wcale nie toksyk, kurwa. Nie, ja jestem bardziej toksyczna niż domestos, za to rozumiem. Nie no. Oczywiście jakby żartobliwie, ale naprawdę mam coś takiego, że po prostu tak jakby za dużo myślę o tym, no nie? No tak. Ale nie, to w takim razie patrzcie na to tak, że to wam pokazuje coś o was. Tak jakby każda osoba też jest lustrem dla was odnośnie was samych, więc jeśli ty obsesyjnie, poczekaj, myślisz o kimś, to znaczy, że jest jakaś część tobie unhealed, tak bym to powiedziała, która ciągnie do tego, że musisz na przykład gonić, bo może w dzieciństwie goniłaś za aprobatą, nie wiem, rodzica, coś w tym stylu, albo potrzebą bycia więc to... Ale czy to nie miał być jakiś przyjemny mukbang o byciu singlem? W ogóle to pytanie jest, czy czujesz presję bycia w związku? Nie. Nie czujemy presji, nie wchodźmy w tematy rodzinne. Ja chcę chyba tego burgera spróbować w ogóle. Okej. Mogę sobie na chwilę założyć te? Majteczki? Majteczki sobie założę takie. Proszę. Jeszcze taki czysty. Bydlak. Co ty tak oglądasz? Jak zdjęć. O, yeah. No powiesz coś o nim? No bo ja już wiesz, pierdolę. Poczekaj. Może najgorzej, nie? Poczułaś Mordix. Bro. Może lepiej jakbyś miała sos. Ej, powiem wam tak, jest okej, ale wolę sushi. Tak jakby być. Nie, no tak, to jest w ogóle inny rodzaj tak jakby tego. Jakie są główne powody, dla których cieszysz się ze swojego singielstwa? To jest też indywidualne, ale dla mnie to, że jestem sobą najbardziej niż kiedykolwiek. Może nie trafiłam na dobrą osobę, bo wydaje mi się, że taki jest point, żeby się zbudować z kimś coś fajnego i być mimo wszystko nadal sobą, ale ja tak nigdy nie miałam i najbardziej mi się podoba to, że jestem sobą i mam taką wolność emocjonalną umysłu, że nie muszę się stresować niczym. Tak. Nie muszę kminić, nie muszę się martwić, nie muszę po prostu wolność, spokój głowy, spokój głowy. Ale może to też wynika z tego, że miałam zdrowe relacje mega według mnie. Tak, ale ja też miałam zdrowe relacje, ale może przez to, że miałam ostatnią relację, która nie do końca była zdrowa, to najbardziej mi się podoba to, że jestem w końcu sobą, po prostu. A co mi się podoba? Dzięki, kochana. Chyba tylko to szczerze, że mam po prostu więcej czasu w tym momencie na robienie swoich rzeczy, ale tak to nie mam czegoś takiego, że nie wiem, teraz jestem, że właśnie bardziej sobą czy coś takiego. Jakby wiadomo, to też nie jest tak, że ja nie byłam kimś innym. Nie, ale ja to rozumiem, o co ci Angelika! Ale mi się wydaje, że u nas jest różnica tylko taka, że ja już się dawno rozstałam. Tak. Więc ja już mam mega takie jakby, ja mam wszystko takie jakby przetrawione i teraz już mam tak, że mi jest po prostu dobrze. Jakby jest mi bardzo dobrze, ale teraz jakbym kogoś poznała, jestem bardzo open na to, żeby rozwijać jakąś relację. Po prostu Jak coś piszcie DM. No nie wiem. Znaczy ja też generalnie nie uważam, że jestem gotowa na związek, ale uważam, że nie jestem osobą, która będzie block my blessings, więc jakby ktoś fajny się znalazł realnie, to myślę, że jak ktoś fajny się znalazł szansę. realnie, no to miałby szansę. Ale nie szukam w tym momencie. Okay. Znaczy nie można też szukać, nie? Ja też nie szukam, ale jestem open. Cześć, też się znajdzie. Szczerze, ja doceniam właśnie to, że mam czas dla siebie, bo związek zabiera tyle czasu z twojego życia. Zabiera, no. I w ogóle też tyle pieniędzy. Ja zawsze jak byłam w związku, to tutaj to, no serio. No, Jakaś zła... każda z nas A mi to miała właśnie inny chyba związek. właśnie w drugą stronę. Aha, a ja zauważyłam, że... zabierałam. Boże, ja wreszcie mogę kupować coś dla siebie. Ale to miało jeszcze fajnie. No i... Ja tak nie miałam, nie? Ale miałyście fajnie. Ja tak nie miałam teraz spokojnie. No i więcej czasu mam dla siebie, więcej pieniędzy i też nie czuła się taka oceniana. Przedtem miałam tak, że Boże, co ja zrobię, czy tej osobie się to spodoba i w ogóle, a teraz jakby ja sama siebie oceniam. I to jest zajebiste, że mogę być właśnie sobą bardziej, no i się nie martwić, że jakaś osoba mi zrobiła awanturę o to, że ja się zachowałam tak i tak. No nie, ja się zachowuję tak, jak mi się podoba i ten, kto akceptuje to jest w moim zajebistym kręgu ludzi, a jak nie, no to do widzenia. Tak. No. Go girl! Wow. Nie, no generalnie szczerze, bycie sobą i życie na własnych zasadach jest najlepszą rzeczą, jaką mnie spotkałam w życiu. Tak, nie musisz się nikomu tłumaczyć. To jest super, ale wiecie, że dosłownie ja przez to właśnie, że już dawno jakby byłam w związku, no to ja już dosłownie... A nie mówię nawet o związku, tak jakby właśnie związek też przyczynił się do mojej zmiany, tak jakby przemiany wewnętrznej, przyczynił się, ale nie był też głównym aspektem tego, bo uważam, że na przykład właśnie przy moim ostatnim zerwaniu, to na terapii rozmawiałyśmy generalnie o całym moim życiu, o tym związku i tak jakby te wszystkie rzeczy dały mi taką przemianę
tego, że jestem najbardziej sobą niż kiedykolwiek. Super jest być sobą, naprawdę. Tak. Każdemu życzę taką wolność posiadania, tak jakby, to jest, moim zdaniem to tak jakby każdy jest w stanie to osiągnąć, ale to trzeba wymasterować i wydaje mi się, że mi terapia pomaga przy tym, bo naprawdę mam godzinę w tygodniu przez ponad, tak, niedługo będą 2 lata. On tak jakby, no to mega dużo też tematów poruszanych. To jest taki super self-care. Tak, i tak jakby, naprawdę to jest takie super. Zdejmuję buty gdzie chcę. Robię gwiazdy, jak jestem pijana. Czy ktoś o tym tak jakby, nieważne. Ale dobrze jest mieć właśnie takiego faceta, na takiego stara faceta trafić, przy którym też będziesz mogła tak zrobić. Tak, no. Bo ty mówisz. No ja trafiłam na takich, spotykałam się z takimi, przy których No i czułam właśnie, się mega no i sobą. to jest super. Ale to nie było to. Wiadomo. Nie można Ale czułam się też pierwszy raz, ktoś mnie tak dobrze traktował. Nigdy tak nie miałam, że ktoś mnie tak dobrze traktował, że naprawdę ja byłam 100% sobą i ta osoba po prostu widziała, że nie wiem, ja się bawię na imprezie, ona już trochę chciała zawijać do domu, ale odejmowała sobie, siedziała na kanapie, czekała na mnie, aż ja się wybawię i bez żadnego powiedzenia mi czegokolwiek złym, powiedzmy, wiecie, że ej dobra, za długo, czy coś w tym stylu. Zero wyrzutów, tylko po prostu myślała bardziej o mnie niż o sobie i to było piękne. Super. Więc to mi też dało nadzieję na to, że tak się da generalnie. To jest. Ja oglądam Sex and the City i to jest mój self-care. I ogólnie, szczerze, to jest taki serial, który według mnie jest zajebisty i kiedy jest się singielką i daje mega... Nie oglądasz serialu? Nigdy. Stara, to jest dosłownie... Czujesz taką moc, jakby przede wszystkim romantyzujesz... Ja zaczęłam romantyzować życie mega, od kiedy jestem singielką. Zaczęłam romantyzować mega życie, od kiedy jestem singielką. I jakby ten serial też daje zajebistą taki feeling, że bycie singielką jest okej, jakby tam jest... No nie wiem, no, jak ktoś oglądał, to wie o co chodzi. Więc to jest taka polecajka ode mnie. Jakby dosłownie daje ci taki comfort zone z tym, że jest się singielką, jak się nawet ma jakiś gorszy okres czy coś. Super. Polecajka, leci polecajka, kochani. Leci polecajka. Na pewno Z poglądam. kodem Jasmina Wortkert minus Na 20% na HBO. HBO. Co odkryłyście nie będąc w związku? Jakaś pasja, hobby, nie wiem, kurwa, słoca myśl nawet może być. To bycie sobą to już jest pierwsza rzecz. To ale... u mnie od razu YouTube, jakby ja pamiętam, ja ogólnie mega dawno chciałam zaczynać, jak byłam w liceum i ja pamiętam, że miałam raz taką rozmowę z moim byłym chłopakiem, gdzie powiedziałam mu, że jakby chciałam tak zacząć, on powiedział, że... Co? On powiedział, że dobra, to może tak jakbyś bez twarzy zaczęła. Co? Twój ostatni chłopak? Ale czemu? Wiesz co, on mógł bez twarzy. Bo tutaj podchodzi mi pod jakiś zespół. I to nie było ich troje. No. Ja tego nie mówię. Zespół dodatkowego chromosomu. Ja tego nie mówię, w każdym razie... Dobrze, że ja to mówię. I'm okay with that. No miałam wtedy taki pomysł, żeby zacząć coś z gastronomią robić, jakby gastronomiczny content, bo mnie gastronomia bardzo interesuje i właśnie on był wtedy taki... Tak, ale tak bez twarzy, no zobaczysz jak ci to pójdzie i wtedy dopiero możesz zrobić reveal i myślę sobie, kurwa, co? Jakby... Co? No więc jakby, tak mi to szczerze, wiecie jak to jest, no jak się jest w związku, to bardzo sobie cenicie tą, jakby to zdanie drugiej osoby. A to jest straszne, bo jak się jest mega młodym, to się tak jest z rodzicami też. Jakby, że to jest, ja myślę, że powerful bardzo słowa mają. Właśnie w tych relacjach mega jakby nawet nie widzimy, jaki to ma na nas wpływ, ale naprawdę mega sobie bierzemy do serca to, co mówi ta druga osoba. No i ja wtedy miałam takie, kurczę, może rzeczywiście się do tego po prostu nie nadaje, jakby, kurczę, może to jest cringe'owe, czy co, jakby wiecie. Może mam zjebaną tą twarz. Może coś jest nie tak. Jakby nie, po prostu tego tak bardzo nie przekminiałam, tylko jakby to nie był ten support, który chciałabym dostać wtedy. Więc jako młoda osoba, która chciała zacząć coś totalnie jakby wiecie, nowego, jeszcze w małym mieście, to mnie to trochę tak zryło. No i zaczęłam dopiero tak naprawdę na 2. roku studiów, więc trochę sobie, wiecie, jestem trochę zła na siebie, że zaczęłam tak późno. Nic ale się nie dzieje, tak. Ale i tak to był idealny timing taki dla mnie, jeśli chodzi o jakby psychicznie. No lepiej później niż wcale. Więc to na pewno to i na pewno bardziej się otworzyłam właśnie na znajomości. Tak mega. Jakby nie tak, że jakby cały czas muszę poznawać ludzi, ale po prostu łatwiej mi jest poznawać inne dziewczyny i tak jakby poznawać ludzi w Warszawie. I jestem mega za to wdzięczna właśnie. To jest zajebiste, no nie? Co odkryłyście nie będąc w związku? Kurde. Że robienie gwiazdy na imprezie, więc o Boże, nie no, przepraszam, tak jakby może to będzie męczące, ale tak jakby wydaje mi się, że nie ma takiej fizycznej rzeczy, którą bym odkryła nagle, ale na przykład mój ostatni związek mnie tłumił bardzo. Druga osoba mnie tłumiła z moimi rzeczami, na przykład jeśli chodzi o DJ-kę, to ta osoba była w stanie mi
zryć tak, bo ona uważała, że DJ-ka to tylko underground, old school, a teraz wszyscy to chcą, bla bla bla. No wiecie o co chodzi, mega. Tak. Ta druga osoba mnie tłumiła z rzeczami, które realnie chciałam zrobić, ale tak jak Jasmina powiedziała, no bliskie osoby, które się kocha, tak jakby mają mega powerful wpływ na to, Tak, jak się czujesz ze sobą, nawet jak logicznie, nie? tak, tym bardziej, że nawet jak logicznie wiesz, że to nie jest prawda, no to boli cię to, że nie masz takiego supportu od osoby, od której najbardziej chciałabyś go mieć. No to jest najważniejszy support dla Ciebie. Tak. I dla mnie to było bardziej takie tłumienie moich rzeczy, więc jak zerwaliśmy, to powoli zaczęłam robić te rzeczy i fan zrobienia tych rzeczy totalnie zakleił mi dziury właśnie tego, że po prostu jakiegoś takiego, wiecie. Slay. Więc, no ale najwięcej tak naprawdę nauczyłam się też o sobie, no po prostu. Tak, ja się z tym mega zgadzam, bo jeśli chodzi o moją odpowiedź, to ja totalnie miałam tak samo, że jakby w związku byłam taka tłumiona. Ja jestem też, ja już to mówię to otwarcie, przedtem się z tego wstydziłam i przedtem w związku to było odbierane jako największa moja wada, że ja jestem strasznie atencyjna, że ja lubię być centrum uwagi. No i chuj z tego, tak naprawdę lubię. Mam jedno pytanie. Kogo to obchodzi? Szczerze, ja uważam, że jeżeli na przykład wiesz, że taka jesteś, to jest mega plus dla Ciebie. Bo Jesteś są osoby, świadoma. które tak mega jakby wyżerają energię w pokoju i jakby są takie, że muszą one, a gorzej jak z nimi o tym rozmawiasz, że na przykład, kurczę, jakby nie czuję się za dobrze w Twoim towarzystwie, on... Co? Wiesz, co Ale chodzi? atencyjność też może być pozytywna i negatywna. I właśnie, jakby, Właśnie jeśli masz tą pozytywną, to... ja zauważyłam, że tą pozytywność atencyjną, którą przedtem tłamsiłam przez związek, bo ja muszę być centrum uwagi, muszę sprawić, żeby wszyscy chłopcy mnie przeorali. Okazało się, że ta moja atencyjność właśnie w takim internecie jest mega potrzebna i że ja to mogę wykorzystać i mogę się spełniać dzięki niej. Totalnie. I totalnie ręką audio, bo to tłamszenie też sprawia, że ty nagle czujesz się beznadziejnie i co Totalnie, jest z tobą nie tak? prawda. Myślisz, że coś jest z tobą nie tak, a nie, to jest coś nie tak z tą osobą, która cię nie Tak, i to zostawia. pokazuje naszą wrażliwość i to, Tak. że tak jakby, dosłownie też tak miałam, za każdym razem jak ta osoba nawet logicznie robiła mi coś tak jakby źle, to ja zawsze i tak brałam to na siebie, że ze mną jest coś nie tak, że musiałam na to zasłużyć, czy coś w tym stylu. To jest hell no. Hell no. Tak, że muszę to zasłużyć, kurwa, nienawidzę tego, Tak. ja też tak zawsze miałam, że I to mega tak jakby zjada ciebie i Od właśnie twoją środka. osobowość, tak jakby... No, ja Mi mam się, mega z tym koniec końców mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu środowiska i tyle. Jakby, jeżeli jest się taką osobą, to trzeba się odnaleźć w takim środowisku, które będzie Cię za to lubiło i Ty będziesz się dopełniać z innymi osobami. Nie, totalnie, w sensie Tyle. trzeba Jakby, generalnie takie bo spójność myślę, że takie środowiska, żeby... jakby trochę, tak jak znowu jakby się powtórzę, jesteśmy w takim wieku, że my nadal szukamy tych środowisk. A też czasami nie jest tak łatwo sobie znaleźć nowe środowisko. Znam dziewczynę, która mieszkała w jednym pokoju i ona w ogóle miała problem, żeby znaleźć chłopaka. I wiesz, jakiś Tinder czy coś, później Tinder Global, bo w Polsce są zjebani dla niej. Jest Tinder Global? I, no, musisz kupić premium i wtedy możesz sobie z całego świata skakać. To jest zajebiste. Excuse me, what? Czemu ty mnie wiedziałeś? Bo ten Tinder Premium kosztuje chyba 120 zł. A, It's dobra, okay. thank you. Nie, miło, że trzeba inwestować. Ale złóżcie się na jednego i zróbcie wspólne zdjęcie. Nie, to będzie odebrane za coś innego niż Kluczem do sukcesu jest nauczenie się życia z samym sobą i naprawdę... Tak, bo ogólnie to jest jedyne, czego potrzebujesz. I traktowanie związku jako dodatek, a nie priorytet. Dobra, ale ja na przykład takiego, ja trochę, w sensie na tyle ile wiadomo, trzeba być independent itp., to uważam, że my jesteśmy istotami społecznymi mimo wszystko. Mega ważne jest środowisko, bo ono jest Cię w stanie, i przyjaciele, i znajomi itp. Jest Cię w stanie albo totalnie przytłamsić, albo totalnie wydobyć z Ciebie te najlepsze cechy, żeby się totalnie rozwijać i itp. Jesteśmy w takim wieku, gdzie uważam, że właśnie taki rozwój, poznawanie świata, znajomych, budowanie czegoś już powoli, jakiejś swojej ścieżki zawodowej jest mega ważne. I widzę po moich znajomych, u których dosłownie widzę potencjał, ale widzę, że są w złym środowisku i tego może nawet właściwie. nigdy nie wykorzystają, bo są w złym środowisku, bo niektórzy nie mają nawet takiej odwagi, żeby spróbować czegoś poza tym, bo boją się nieznanego. A wiecie ogólnie, co I to ja jest zauważyłam normalne. w tym wszystkim? No. Że bardzo często my się tak boimy o to, że o Boże, nie wiem, to będzie źle wyglądać, jak ja nie wiem, pierwszy raz odmówię, wiecie, tego piwa, później ten drugi raz, wiecie co chodzi, jak się pochodzi z jakiegoś środowiska, a bardzo często, ja na przykład miałam kiedyś takie przykminy, zdałam sobie sprawę, że jak ja przestałam wychodzić z tymi ludźmi, to ci ludzie wcale jakby nie pytali, gdzie ja jestem. Nie ten Wiecie, o co styl, chodzi? Jezu, ja też to Tylko ci ludzie zauważyłam. po też prostu jakby pokazuje, nadal nie? byli w tym, Tak. tym i jakby to nie było tak, że ja nagle zniknęłam z tego środowiska i było Gdzie Jasmina? hej Jasmina, jakby co u Ciebie, gdzie Co jesteś? się dzieje, że nie wychodzisz? Nie, więc jakby to bardzo często No tak to wygląda. pokazuje. Trzeba manipulować tak swoją energią, żeby uważam wyważyć ją właśnie więcej dla odpowiednich osób, mniej dla tych, co tą energię wysysają.
Jakie macie porady, żeby nie czuć się samotnie? Sex and the City. Według mnie to jest trochę ten taki mindset, że jeżeli ja mam w środowisku swoim takich fajnych ludzi, że ja mam z kim spędzić czas, ale ja też ogólnie bardzo, i Jula to wie, bardzo często mnie to wkurza, O Jezu, że wiem. ja lubię być trochę sama. Jakby A sama. nie, dobra, okej, myślałam, że coś innego powiesz. To powiedz Jesteś coś. people pleaserem, nienawidzę tego. O Jezu, ja też O jestem Jezus Maria. Jezu, no to liżecie dupska, Jezu. Nie, Jak tak ale można? nikt nie liże dup. Nie jest lizanie. To jest Nie. lizanie dup. Nie, ja nie liżę nikomu Nie dupy. jesteście prawdziwymi, tak jakby, what the fuck, no nie. Jula, dobra, no nie będziemy na to wchodzić. Dobra, ja to mam jest troszkę zacną inny debatę. To będzie druga część mukbanga, dajcie łapkę w górę. Ja lubię swoje towarzystwo. Po pierwsze dla mnie trzeba zmienić mindset. To jest raz. A dwa, polubić siebie. Dosłownie tak jakby, ja wiem, że to mega basic brzmi i każdy to mówi, wszędzie to widzimy, ale serio, odłóżcie telefon, pomyślcie dosłownie o tym na chwilę. Bo jak lubisz siebie, to nie masz takiego czegoś, że czujesz się samotnie, po prostu. Tym bardziej, że na przykład na terapii ja się nauczyłam takiego czegoś, To że... jest bullshit w chuj, Jula. Co? Nie ma opcji, że ja mogę się lubić nie wiadomo jak, ale nie ma opcji, że jesteś w stanie nigdy się nie poczuć. No Chociaż tak. jest samotnie. Ale ja mówię o rzeczach, które pomagają tak jakby w tym. Ja nie mówię, że to jest Nie, no jedyna to jest droga. w sensie, jakby to nie jest też hejt na to, co mówisz, tylko mówię, jakby robię taki kontra... No, Taka tak dyskusja, jest. fajna No, dyskusja. tak. Zaraz się No bo pobijemy. po prostu, nie, po prostu chodzi o to, że uważam, że każdego to dotyka, każdy jest samotny ogólnie gdzieś wewnątrz. Okej, no ale no tak, dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi, ale wydaje mi się, że mówimy o takiej samotności, która jest chyba już na takim pewnie toksycznym poziomie, że Cię już to boli i nie chcesz być samotnym, więc mówię o rzeczach, które realnie pomagają w tym, żeby się tak nie czuć, po prostu. I uważam, że dużym krokiem jest właśnie lubienie siebie plus zmiana perspektywy na wiele rzeczy, bo niektóre osoby są takie, że właśnie mega czują się samotne, w sensie, że potrzebują ciągle z kimś być i to jest właśnie też toksyczne i to nie Ja kiedyś jest byłam dobre. taką osobą, ale to dlatego, że strasznie, nie wiem, bałam się spędzać czas z samą sobą i nie wiedziałam zbytnio jak to robić, a teraz mam taki okres, że Boże, jak ja kocham siedzieć w pokoju i nikt mi nie mówi, co ja mam robić i co ja mam Ale też oglądać, czy to, sram. W sensie ja też potrzebowałam tego po latach cały czas bycia w związku. Według mnie najlepsza rada to, że ogólnie nigdy nie wiesz, kiedy ten etap się zakończy. I według mnie to jest taki Tak, mind changing, mind bo po prostu nie wiesz, jakby jeżeli cały czas myślisz o tym, że jesteś sama czy coś takiego i jakby wchodzisz w te takie depresyjne stany momentami, to nie ma sensu, bo właśnie możesz z tego momentu teraz, jakby przez to, że jesteś sama, wyciągnąć jak najwięcej, bo nie wiesz, kiedy poznasz, czy to może być jutro w sklepie, to może być na imprezie w sobotę i może jakby się coś tak zmieni, że to będzie w ogóle twój mąż w przyszłości, wiecie o co chodzi, jakby Tak. to może być ostatni moment, w którym nie jesteś sama, albo nie, jakby wiadomo, ale chodzi o to, że to jest ten taki mind switch, że okej, ja nie wiem, kiedy to się skończy, więc teraz wyciągnę z tego, co korzystać z jestem, tego. czym jestem i tak. No ludzie Wydaje nie się. doceniają tak jakby momentów, w którym są, tak uważam. Bardzo duży jest ten problem. Raz miałam taką sytuację kiedyś dawno, że bałam się, że chłopak się mega wkręcił, a ja właśnie jakby zaczynałam być tym singlem i miałam takie, że z jednej strony myślałam, że chcę być w związku, ale później złapał mnie taki stres, że Boże, on się wkręca, ja zaraz będę w tym związku, a ja nie chcę, ja dopiero zaczynam być sama, ja dopiero zaczynam to. I jakby właśnie to jest to, co ty powiedziałaś, to było mega smart, że no nie wiesz, kiedy to się skończy, wykorzystaj ten czas. Każdy z nas się czuje momentami samotnie, ja czasem też się tak poczuję, Tak, jakby to jest normalne, a właśnie fajnie jest to, że trzeba wstajesz analizować następnego te dnia, rzeczy. nie wiem, ja wtedy sobie po prostu robię coś miłego, nie wiem, czytam książkę, czy właśnie oglądam Sex and the City, idę spać, następnego dnia rano wstaję z po prostu lepszym nastawieniem typu okej, Tak. mam cały dzień, teraz robię to i to, jakby mogę w sobotę poznać na imprezie takich ludzi, a bardzo często mimo wszystko jest tak, że ja na przykład na imprezach tak mam, że ja się czuję najbardziej samotnie, jak idę na imprezy. Jezus, Akurat. Sam, jak jestem przy Nienawidzę, ludziach. ja dlatego ja nie przypadam. Ja za każdym razem mam zryta. Nie mam czegoś takiego, że czuję z ludźmi vibe. Jakby Serio? z takimi na Aż imprezach. tak. No w Nie sensie cieszysz się, zależy... na imprezie nie bawisz? Ja tego Nie zależy... Zależy... Wyrwijcie ręce i zaklopcie je. Mega zależy, gdzie idę, no nie? Mega zależy, Okej. gdzie idę i z kim idę. Ale średnio. No. Jakby uważam, że te imprezowe takie znajomości są najmniej jakościowe. No i nie poznasz chłopaka na imprezie, No moim wiadomo, że zdaniem. tak. To, co chciałam jeszcze dodać, to czego się nauczyłam na terapii i wydaje mi się, że to też może pomóc samotności, jest to, że tak jakby życie opiera się na paru filarach, tak jakby związek romantyczny, przyjaźnie, rodzina, praca zawodowa, nauka i tak jakby trzeba to wszystko wyważyć, wiecie o co chodzi? Że tak jakby tak. jeśli ktoś mówi właśnie, że
nie wiem, ryje się, bo jest samotny, bo nie ma nikogo, tak jakby możesz czerpać przyjemność i szczęście też z innych rzeczy, nie tylko tych romantycznych. Więc życie Tak, to tak miłość jakby... można właśnie uzyskać na wiele sposobów. To mi powiedziała moja terapeutka i to było takie oczywiste, ale to było dla mnie takie, o kurde, tak jakby dosłownie szczęście i miłość jesteś w stanie czerpać z innych rzeczy, nie tylko ze związku. To nie jest tak, że tylko musisz mieć faceta, żeby się czuć kochana. Tak. Jakby Najgorzej jak ktoś ma dobrze. ludzie do za związek po prostu. To jest te parę perspektyw, żeby pamiętać, jak nie wiem, to jest mega ważne właśnie przy tym, że na przykład jak jeden filar ci się jakoś wali, powiedzmy przyjaźń czy praca zawodowa, to masz parę innych, które jeszcze Cię trzymają, bo ludzie, jeśli się skupią właśnie na takim związku, jestem sama, nie mam nikogo. w ogóle sobie o tym właśnie rozmawialiśmy, tak. nie? Że te filary są mega właśnie ważne. Mega ważne i mi to też zmieniło dużo w głowie, że tak jakby trzeba opierać swoje życie na paru rzeczach, bo ja miałam takie coś, że ostatnio swoje życie oparłam tylko i wyłącznie na związku. Jak ten związek się skończył, no to czułam się, że zostałam z niczym. Tak jakby też nie miałam aż takich bliskich przyjaciół, bo mnie ten związek pochłonął i to jest mega ważne. Jak podnieść swoją samoocenę po związku? Że wiecie, przyjmijmy, że macie taki związek, że no właśnie cały czas was tłamsi, ale też jesteście cały czas zazdrosne, jakieś inne dziewczyny, czujecie się gorzej, no i nagle... Nigdy tak nie miałam. Ja miałam tak przynajmniej, bo to też nie chodzi też o wygląd, ale też o charakter, że tak jakby czujecie się gorzej po zerwaniu. Znaczy wiadomo, to jest kwestia indywidualna, niektórzy mają dobre zerwania, ja miałam beznadziejne. Więc tak jakby w ogóle byłam totalnie Ja nie miałam dobrego zerwania, nie wiem, ja miałam dobre, miałam, ale to nie było tak. To jest śmieszne, ale ja miałam takie coś, że no, jak to się zakończyło, to żeby podnieść, tak jakby znaleźć siebie, odnaleźć tą swoją jakąś wartość, żeby w końcu polubić siebie. Ja w notatniku zapisywałam rzeczy. Sentencje na temat siebie, takie Czy tego, co się wydarzyło wtedy i jakby musieli sobie o tym przypominać? To było coś w tym stylu, że... Przeczytaj nam coś. No. Przeczytaj! Czasami właśnie w tym całym procesie po zerwaniu miałam takie przebłyski tego, że czułam się dobrze. Wiecie, o co chodzi? Że pomiędzy tymi tak jakby przeżywaniem tych złych emocji miałam takie przebłyski tego, że kurde, ale to w sumie nie była moja wina, to była twoja wina, bo jesteś taką osobą, ja jestem osobą, która jest bardzo wrażliwa. I właśnie jak miałam te przebłyski, to ja je zapisywałam po to, żeby potem je czytać, bo ich się nazbierało. I to tak jakby utwardzało mnie w przekonaniu. Tak jakby mózg też jest organem, który jesteście w stanie wypracować, bo mózg nie oddziela tak jakby, nie rozróżnia tego, co jest prawdziwe, co nie. To, co mu powiecie, tak będzie myślał, więc musicie na tym pracować. Tak jak pracujecie, kurwa, żeby mieć biceps, tak musicie tak jakby masterować swój mind. Dosłownie, więc ja zapisywałam, jak miałam te przebłyski, gdzie się lepiej czułam, gdzie miałam takie coś, że kurde, jestem mega wrażliwą osobą i Ty wykorzystałeś tą wrażliwość, więc w sumie to tak jakby shame on you, więc zapisywałam to i potem tak jakby to się nazbierało, czytałam to i wmawiałam to sobie po prostu, bo to było prawdą, ale musiałam to sobie tak wmawiać i to wydaje mi się, że mega mi pomogło właśnie w takim, w tym co mówiłaś, w poprawieniu samooceny. W poprawieniu samooceny, tak, tym bardziej, że nauczyłam się tego, że moja samoocena nigdy nie będzie zależna od tego, kto coś uważa. Tak, to jest super. Bo to jest tak jakby, no myślę, że ja wiem, kim jest. Naprawdę. W sensie często tak mam już taki mindset, jak właśnie mówisz, ale czasem mam takie momenty, kiedy kurde... Jezu, ja też mega ale nie, momenty i właśnie to jest też ważne, żeby powiedzieć, normalizujmy momenty, w których też źle się czujemy, tak jakby jesteśmy ludźmi, tak jakby osobami biologicznymi, którzy tak jakby przeżywają i dobre i złe emocje, więc tak jakby trzeba to tak jakby zrozumieć i nie odsuwać od siebie złych emocji, tak jakby jednego dnia będzie się z nimi zmierzyć. Dosłownie, bo żeby coś przejść, trzeba przez to przejść. Tak. Macie. Nie możecie tego omijać, bo później to i tak do Was przyjdzie. Znaczy to zawsze wróci. No. To tak jak ja miałam z moim zerwaniem, co mówiłam o tym, że zerwaliśmy, ja miałam to gdzieś i po pół roku nagle uderzyło mnie. Więc no, to zawsze wróci, ale co do takiej samooceny, to zapisywanie jest super. Ja sama zauważyłam, że jak prowadzę pamiętnik i zapisuję, to jest to dla mnie jakąś formą terapii. Okej, mogę Wam parę przeczytać. To jak miałam takie przebłyski, to i potem oczywiście wszystko zapisywałam i sobie to czytałam i to bardziej do mnie dochodziło. Więc na przykład, czy realnie chcę mieć taką osobę na całe życie? Czy w każdej sytuacji stała za mną murem? Czy zrobiła wszystko, żebyśmy byli razem? Czy cieszyłam się przy niej i czy byłam spokojniejsza ze wszystkim przy tej osobie?
I ile razy przez nią płakałam. Dużo rzeczy trzeba, jak to się mówi, werbalizować. Trzeba mówić. Tak, wiem. I nawet jak wiemy to w głowie, czy coś w tym stylu, nawet jak ja miałam taką jedną terapię, właśnie sesję z moją terapeutką, że też jesteśmy otwarte przy tym, czy ja się przy niej dobrze czuję, czy nie. I miałam takie coś, że właśnie czasami mam takie coś, że nie wiem, czy jest o czym mówić, bo no w sumie w tym tygodniu nie zdarzyło się nic takiego wielkiego, a ona właśnie mi mówiła, żeby wszystko mówić, żeby na przykład jak mówiłam o jakiejś złej sytuacji, czy ciężkiej, to ona się nie zatrzymywała i mówiła, okej, ale jakie to były emocje, co czułaś? I ja miałam takie złość, a ona, ale coś jeszcze czułaś, a ja takie, wrażliwość, zranienie i takie wow, takie, to tak otwiera głowę, więc nawet jak znasz odpowiedzi na to pytanie, ja też znałam, tylko ja musiałam to zapisać, sobie to przeczytać i byłam taka, że czy ja przy tej, kocham tą osobę, tęsknię za nią, czy ja przy niej jestem spokojniejsza? Kurwa, nie jestem. Czy ja chcę mieć taką osobę na całe życie? Tak. Czy ja chcę mieć, kurwa, jakiś survival przez całe życie? To mam ciąży swoich dzieci. Ale co ja mam się wyłysieć w wieku 30 lat? Tak jakby that's not the point. I tak jakby zapisywałam mega dużo tych rzeczy, które tak jakby z czasem mnie uświadamiały i się czułam coraz lepiej, po prostu. Jak lubicie spędzać czas z samą sobą? Co zazwyczaj robicie właśnie? Taka wasza rutyna, odkąd jesteście singielkami? Jeśli chodzi o taki me time, to bardzo lubię czytać książki psychologiczne, bo to jeszcze, w ogóle nienawidzę książek, ale jeśli chodzi o psychologię, o takie twarde badania naukowe, coś w tym stylu, to jest mega dla mnie fajne, bo przy tym też rozwijam właśnie siebie, otwieram perspektywę, no to myślę, że tak. Okej, bardzo fajnie. Ja większość czasu spędzam sama i to jakby z wyboru, po prostu bardzo często gdzieś tam odmawiam jakimś spotkaniem czy coś, bo nie wiem, to też nie ma być... Nie lubię ludzi. Ja tak, spaceruję, czasem coś przeczytam, nagrywam. W takich wolnych chwilach to lubię po prostu wyjść z domu, wiecie, jakby założyć sobie cute outfit, wyjść z domu, złapać kawę gdzieś na mieście, słuchać podcastu, jakby takie bardzo... Takie romantyzowanie życia, ale jakby ja lubię ogólnie być sama, serio, jakby ja się tego mega nauczyłam i myślę, że to też jest coś, co może być właśnie minusem dla niektórych osób, bo po prostu ja mam jakieś takie swoje... Dla mnie na przykład właśnie bycie w przyjaźni z taką osobą jest ale czasem minusem, ale szanuję, ale ja mówię o sobie. No. Na przykład niektóre inne moje, wiesz, też bliskie osoby też tak mają, no nie, więc dlatego totalnie się pod tym względem docieramy. I każda z nas ma mega jakiś taki swój space i jeżeli coś któryś nie pasuje, to jakby that's okej. Zawsze sobie coś znajdę do zajęcia. Ja lubię też bardzo spędzać czas z ludźmi, ale muszę jakby mieć ten vibe. A to jest też jakby rzadkość u mnie, żebym ja złapała z kimś taki klik. Często mam taki właśnie, że tak nie wiem trochę jak zbadać środowisko czy coś i tak... Że nie czujesz się z sobą też w niektórych środowiskach. Tak. No. Rozumiem to. Ja sobie zrobiłam taką rutynę po prostu i codziennie rano wstaję i mimo, że nie widać, to chodzę na siłownię. Nie poszłabym sama na siłownię, mnie by to zryło. No właśnie, to jest dla mnie... Ja lubię siebie wrzucać... Głęboką wodę. Tak, głęboką wodę. Ja nienawidzę siłowni po prostu pod tym względem, że właśnie każdy tam na mnie... Mam wrażenie, że każdy tak na mnie patrzy. Każdy ma tam mnie w dupie. Ostatnio to ogarnęłam. Oczywiście, i już tak. powoli jestem coraz... Ostatnio zaczęłam używać jakiejś maszyny, a chodzę na siłownię od roku. Wow. I dopiero w styczniu pod koniec... O, naprawdę. Ale wiesz coś właśnie, to akurat muszę powiedzieć propos siłowni, że jak ja byłam w takim moim jeszcze poprzednim związku, to mój taki były chłopak był właśnie trenerem. Ja dzięki temu w sumie chodziłam na tą siłownię i jak chodziłam z nim, to miałam taki, że wiedziałam co się dzieje i jakby wtedy z kimś iść, coś takiego. Sama właśnie to bardzo nie strasznie chciałam mieć przyjaciółkę na siłownię. I tak, mój dzień polega na tym, że zaczynam jakby stricte od tej siłowni, chyba że nie mam siły, no to nie wiem, coś innego myślę od spacer albo po prostu pójść biegać. Bo ja od małego chodziłam na tańce i zawsze ten ruch gdzieś był, a zauważyłam, że jak byłam w związku długo, zwłaszcza jak razem mieszkaliśmy, to ja byłam mega rozleniwiona, jakby mój związek był w łóżku, czasami wyjście na piwo albo coś, ale nie było tego ruchu i dostarczenia tych endorfin, których ja potrzebuję, więc tak, zawsze się staram coś tam poruszyć, a po południu zawsze sobie coś planuję, żeby to nie było tak, że ja siedzę, leżę i myślę po prostu nad sensem mojego życia, tylko żebym kładła się do łóżka spać i wiedziała, że ten dzień nie jest zmarnowany, więc Jeśli chodzi o relacje w przyszłości, jakie są wasze red flagi u chłopaków? Tak na koniec. Dobrze, ja powiem pierwsza. Jeśli bierze coś personalnie do siebie. O Jezu, nienawidzę w ogóle tej cechy, nawet nie chodzi o chłopców, ale generalnie nienawidzę cechy u człowieka, gdzie ktoś bierze coś personalnie do siebie. Uważam, że dużo w ogóle sytuacji takich interakcji społecznych to nie są personalne rzeczy, wiecie o co chodzi? Jak ktoś bierze coś do siebie,
Ja pierdziała. No wiem, Taki- powiesz taką jedną rzecz i to jest zaraz do niego trochę taki pick me boy. Tak, to miałam właśnie w ostatnim związku. Tam wszystko było personalne. It's No, not that deep. to jest not that deep. Jesteśmy tak jakby kobietami emocjonalnie, tak jakby, no nie wiem, dla mnie mężczyzna powinien być taką ostoją, a nie jeszcze osobą w ten sposób? No to obrażam cię i bebe, nie rozmawiamy. Silent treatment. O Jezu, silent treatment. Silent treatment, tak jakby to jest dla mnie tak niemęskie i w ogóle, więc dla mnie... Cichętnie i foch. Tak, ja bym chciała takiego mężczyznę, gdzie ja coś powiem, że nie wiem, kurde, rozpłaczę się i ten, on mówi okej, spokojnie jest, nie wiem, Ale wiecie, co PMS wystarczy ma, zrobić? więc... Właśnie chcieć Daj poznać sobie. tą osobę, bo jakby ja też mam tak z tobą właśnie, że jak ty się na przykład zdenerwujesz czy coś, to w jakimś sensie ja wiem jak mam zareagować. Ale ja tak samo, ale przecież ja tak samo To nie jest tak, reaguję. to nie jest Ja tak, coś że- jej mówię, że jestem wkurwiona, a ona, dobra księżniczko, nie denerwuj się. Jakby wiecie, to trzeba po prostu tak wiedzieć, co Tak, nie ma zrobić. takiego A dosłownie. nie, że ja będę tak, co? Co ty powiedziałaś? Tak, no, Teraz no, ty się zdenerwowałaś, to ja też się zdenerwuję i będziemy zdenerwowane obie. O, Tak. Jezus, no. Tak sobie odpowiadałam. Ale jak chłopcy tam nie tak. wyszło, mam wrażenie. No mam nadzieję, że Zależy, znajdzie zależy, lepiej. bo- Moja babcia miała męża kiedyś, niestety już nie żyje, ale on był cudowny, bo on był zawsze takim śmieszkiem. Jak moja babcia się z nim kłóciła czy coś, to zaraz przychodził i mówił, żaba, ale co ty się gniewasz? Ale co ty się gniewasz? I nigdy nie, nawet 3 godziny nie było czegoś takiego, że jest cicho. Zaraz, ale żaba, no nie gniewaj się, no nie ma Tak, znaczenia. to jest dokładnie to, czego I taki potrzebuję. rozluźniasz po prostu. Ja też Tak, tak to jest po prostu rola to jest mężczyzny. pewność siebie, Tak. to jest pewność siebie u faceta. Tak, Jeżeli ktoś tak, jest bo ktoś niepewny, no to insecure. zawsze będzie Mhm. jakby... Personalnie brał rzeczy, właśnie that's the point. Nienawidzę, jak ktoś personalnie bierze rzeczy, bo tak jakby dużo rzeczy nie jest personalnych, a ludzie to tak obracają, że potem się obrażają i właśnie tacy są chłopcy w dzisiejszych czasach. Tak. Znaczy ja zauważyłam w ogóle, to jest takie pole do dyskusji z chęcią, poznam wasze zdanie, że trochę się tak zmieniło i że to chłopcy mają takie bardziej princess treatment teraz. Oczywiście, że tak. Ja to Tu chłopaczków trzeba teraz. tak, że ty oni musisz trzeba uważać, co masz zabiegać. właśnie powiedzieć, Tak. że musisz się starać o niego, coś Tak, tam. tak, tak. A on co, kurwa, pępku będzie tupał i rzucał tym? Szczerze, ja nawet nie mam co powiedzieć na ten temat, bo ja Może ogólnie... masz takie jakieś porównania niesamowite, no. Ja na przykład dosłownie, ja nawet mi się nie chce o tym tak bardzo rozmawiać już aż, bo ja naprawdę mam takie coś już w sobie, że mnie to męczy w jakimś sensie, bo to jest myślę, że to jest ta jedyna to jest ta jedyna rzecz, która mnie wkurza w byciu singielką, że ja już w tym momencie jestem otwarta na poznawanie, ale jak kogoś poznaję, to zawsze się to wiąże z jakimś takim zawodem po prostu. O Jezu, tak, Jakby rozczarowanie. mega jestem rozczarowana i tu nie chodzi o to, że wiecie, wiadomo, dla kogoś też ja mogę być rozczarowaniem, ale w jakimś sensie mi bardziej chodzi o taki charakter, o takie zasady w znajomościach. Takie ludzie są po prostu tacy, jak im się to podoba, jakby nie wiem. Takie to jest wszystko miękkie, takie srakie, owakie, nikt już nie jest taki po prostu stąpający po ziemi. Jakby wiecie, że wie czego powiedzmy chce, że nie wiem, podoba ci się taka osoba, zawalcz, wiecie o co chodzi? Jest to Tak. takie, no nie wiem, jakby to jest teraz coś takiego, jakby taki trend na TikToku, co chłopcy dodawali, że ty uważasz, że ja będę za tobą gonił, ja też jestem przystojny. O Boże. Ja miałam takie, what the fuck? Cringe. Ale to my jesteśmy, wiecie, to brzmi tak mega, ja wiem, że to może brzmieć dla jakichś chłopaków, wiecie, że... Nie, ale my z jesteśmy biologicznego piękną, wiecie, o punktu co chodzi. widzenia, z biologicznego punktu widzenia, to mężczyźni tak jakby oni zostali, tak wygląda rola My kobiety i będziemy nosić mężczyzny. nasze dzieci, the fuck. Tak, to wy tak jakby zabijaliście kurwa mamuty i wszystko kminiliście, my byłyśmy feminin, to my byłyśmy takie do Dobra, ale zdobycia. teraz tak nie jest i to też Teraz to my nie jest. zabijamy mamuty. Teraz to my... No, serio, to Dużo jest rzeczy przerażające. robimy teraz po prostu. Jakbym miała takiego jednego dobrego mężczyznę, to jakby była... Wi-Fi. No. Nie wiem, ale wszyscy jacyś są tacy... Jakby ja też na przykład jestem shy bardzo, jeśli chodzi o takie początki relacji, ktoś mi się serio tak mega spodoba, to jestem shy bardzo. I No ktoś musi to jest zrobić ten pierwszy krok, I to jest tak? ten moment, kiedy ja też jestem w stanie zrobić czasem jakiś pierwszy krok, ale jak już na przykład przez większość życia ty robisz pierwszy krok, to masz ochotę poczuć, że nie tylko ty musisz się starać. No tak. Że chcesz, komuś żeby się ktoś też spodobasz, starał, nie? nie Takie- starał. I właśnie, kurczę, brakuje tego jakby, że faceci teraz czują takie... Jeżeli ona mi dosłownie nie skacze na mnie, to jakby ja nie muszę pokazywać, że jestem zainteresowany. Wiecie o co chodzi? Teraz kobieta jak już jest taka, że jest taka przylepna i w ogóle, to on wtedy wie, że może działać. Ale nie, z jednej strony właśnie to jest paradoks, bo wydaje mi się, że mężczyźni też nie lubią takich, tak jakby to ich nie ciągnie. Jak Zależy, są bo są dziewczyny. tacy mężczyźni, co właśnie oni potrzebują mieć, nie wiem, transparent od laski, podobaś mi się i on wtedy okej, mogę działać. No tak, raczej. Serio? No, tak. Z moimi kolegami i ogólnie O, to ja właśnie, powiedziałam, no. że no tak to działa teraz, że po prostu Tak. to jest, co jest łatwiejsze, to Oni jakby kochają- oni teraz bardziej po to pójdą, bo Tak. No tak.
Bo to jest pewne dla nich, to jest pewny strzał. On tutaj nie ma 50-50, Nie musi się tylko on ma tak, tak. no. I moi koledzy nie kochają, jak dziewczyna robi pierwszy krok. Chyba, że im się nie podoba, no to przykre. Faceci, hodujcie jaja. Tak, Serio. serio, to jest Wiecie, jakie to podsumowanie. jest atrakcyjne, jak facet jest taki zdecydowany? Serio? Serio, to jest Oni się mega pytają mnie atrakcyjne. 50 razy, co ja chcę zjeść, bo on nie wie. I później jest, o Jezu, dziewczyny nie wiedzą, co chcą zjeść, kurwa. A ty wiesz? Tak, no. No, My jesteśmy takie pipi, No, a to nie. wy macie być tacy. no tak. No co? Dzięki nam się No co, cieszę, że kochanie? jesteście singlami, bo dzięki nam zerwiecie teraz ze swoimi chłopakami. Nie życzyłam tego. Nie. Bardzo mi miło, że zostaliście do końca i słuchaliście tego. Po mojej lewej Julia, po prawej Jasmina, ja jestem Vanessa i ja. Subskrybujcie kanał. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy i kochani. zapraszamy na Girlhood. Girlhood w opisie Girlhood! też. Bye!